Szanowni Państwo, w dzisiejszym programie postaramy się pokazać to, co zostało w dzisiejszej warszawskiej gastronomii z czasów przedwojennych. Zarówno w sensie lokali, jak i w sensie nawiązywania do dawnej tradycji. A partnerem odcinka tegoż jest warszawski hotel Bristol. Obejrzyjcie. Moi drodzy, wybraliśmy właśnie to miejsce na początek programu, byście od samego początku nie mieli najmniejszych wątpliwości, gdzie też to tym razem nas rzuciło. No tak, jesteśmy w Warszawie. Tam Nowy Świat, tutaj krakowskie przedmieście. Wizytówka, bombonierka warszawska. Ale miejsce to jest wybrane nieprzypadkowo, również dlatego, że doskonale komponuje się, mam nadzieję, że będzie się komponować wybornie z tematem naszej dzisiejszej opowieści. No bo mamy Warszawę. Miasto jak na nasze warunki wielkie, największe w Polsce. Miasto, które jest naszą stolicą, ale jest również miastem kosmopolitycznym, jest miastem otwartym, jest miastem europejskim, jest miastem światowym. Więc jeśli mówimy o gastronomii, to w tym mieście mamy kuchnię niemal z całego świata. Ale my chcemy się dzisiaj skupić na kuchni, która byłaby skorelowana z tym właśnie, co dookoła mnie w tej chwili widzicie. Chcemy mianowicie zobaczyć, czy też w kuchni warszawskiej, w tutejszej gastronomii zostały ślady z początków dwudziestolecia, z całego dwudziestolecia, czy w ogóle z początków XX wieku. Czyli będziemy mówić o dzisiejszej współczesnej warszawskiej kuchni inspirowanej przeszłością. Naszą kulinarną opowieść chciałbym rozpocząć jeszcze przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości, pod koniec wieku XIX i na początku wieku XX. Warszawa, jak wiadomo, leżała w zaborze rosyjskim i było to największe miasto Imperium Rosyjskiego leżące na zachodzie, leżące najbliżej Paryża. Wiek XIX, jego druga połowa i początek wieku XX to były czasy, kiedy kształtowała się nowoczesna kuchnia. No i co wówczas było w tej kuchni warszawskiej? No mnóstwo skarbów. Najbliżej Paryża, no więc Warszawa była największym w Imperium Rosyjskim, największą w Imperium Rosyjskim składnicą kawioru, no bo Paryż był największym odbiorcą, a Warszawa była, jak już rzekłem, tegoż Paryża najbliżej. Miasto i wówczas wielonarodowe, bo oprócz dominującej substancji polskiej mieliśmy Żydów, mieliśmy Niemców, mieliśmy Rosjan. No i to wszystko przemieniło się w pewnego rodzaju kulinarny tygiel. No i rodziły się fortuny niezwykłe. Ignacy Jan Paderewski, genialny pianista, wówczas to gromadził w Stanach już takie tłumy, o które dzisiaj niejedni raperzy mogliby być zazdrośni. Zarabiał kupę kasy po prostu i został inwestorem. Został inwestorem w roku 1901. Za jego pieniądze wybudowano to, co w niemal niezmienionej postaci do dzisiaj stoi. Mianowicie hotel Bristol. Architektoniczny i kulinarny symbol ciągłości warszawskiego stylu, warszawskiej kuchni i warszawskiego bon mode. Moi drodzy, ze względu na porę dnia najpierw odwiedzamy Cafe Bristol. No bo jest 10 rano, więc czas na małe, słodkie, drugie śniadanko.
Również ze względu na porę dnia cappuccino. Nie wiem, czy widzieliście ostatnio w internecie, pokazywali protesty w miastach włoskich skierowane do turystów, by nie zamawiać cappuccino po 12. Ja się z tym zgadzam, ale i tak w roku 1901 nikt by tutaj cappuccino nie zamówił, ponieważ cappuccino wymaga użycia ekspresu ciśnieniowego, a takowe pojawiły się na ziemiach polskich parę lat później. W roku 1905 pierwszy ekspres ciśnieniowy zainstalowano w krakowskich Sukiennicach w kawiarni Noworodskiego. Pomyślicie, skąd? No z Włoch musiał przyjść ten ekspres. Nie. Wówczas z Austro-Węgier. Tak, dzisiaj z Włoch, z Triestu. Triest, miasto dzisiaj włoskie, wówczas najważniejszy austriacki port, był niegdyś światowym centrum handlu kawą i stamtąd właśnie przyjechał pierwszy ekspres ciśnieniowy do Krakowa. 901 rok, więc nie ma ekspresów. 905 w Krakowie ekspres ciśnieniowy, a tutaj rewolucja w Cesarstwie Rosyjskim. Drugie śniadanie w wersji słodkiej. Tartaletka z czekoladowym spodem i malinami, mały croissancik, woda, wspomniane już cappuccino. No, tak naprawdę mam ogromną tremę, no bo właśnie w tym miejscu, być może nawet przy stoliku, który tutaj stał, siadywały same tuzy naszej kultury. Maria Skłodowska-Curie, Helena Modrzejewska, Franz Fischer, Stanisław Reymont. Można by tę listę ciągnąć bez końca. Hotel, nawet jak się w nim nie śpi, warto odwiedzić i zwiedzić, bo przecież ma on miejsca dostępne dla szerokiej publiczności. A warto go zwiedzić, ponieważ jest to nie tylko zabytek narodowej kultury, ale również zabytek architektury, co jest prawdziwym rarytasem, zważywszy na to, co się stało z Warszawą w czasie drugowojennej zawieruchy. Właśnie z niej Bristol wyszedł w niemal nienaruszonym stanie. Hotelowe lobby, ileż to wspaniałych person musiało się przez nie przewinąć nawet jednego dnia, choćby tego z roku 1913, gdy właśnie w Bristolu wydano bankiet na cześć naszej noblistki Marii Skłodowskiej-Curie. Ja wiem, że czasami pisze się to Maria Curie Skłodowska, ale zgodnie z logiką języka polskiego najpierw mamy nazwisko panieńskie, a potem nazwisko męża. Dlaczego zatem Maria Curie Skłodowska? Bo tak sama ona o sobie pisała. Podczas tego bankietu, kiedy przemawiali na jej cześć różni, Maria Curie pisała sobie coś w notesie, jednak nie słuchała w ogóle przemówień, gdyż okazało się, że w tym czasie rozwiązywała jakieś bardzo skomplikowane zadanie matematyczne. Cudowne wnętrze. No niestety ta winda nie jest oryginalna, została zrekonstruowana. Tutaj dotykamy pewnego paradoksu historii. Hotel przetrwał wojnę. Wyposażenie wnętrz przetrwało tę największą, koszmarną zawieruchę. Ale potem PRL i upaństwowienie hotelu. I to właśnie wtedy z wnętrz zniknęło wiele cennych detali. Dlaczego? No, bardzo prosta odpowiedź. Zgodnie z sowiecką mentalnością państwowe znaczy niczyje. Apartament Paderewskiego to nie jest tylko rzecz tytularna, czyli hołd złożony wielkiemu pianiście, ale i politykowi. Tutaj rzeczywiście urzędował Paderewski, kiedy to pełnił funkcję prezesa Rady Ministrów, czyli premiera. Chętniej przyjmował gości właśnie w tym pomieszczeniu, w tym budynku, niźli w urzędzie premierowskim. To jest rzecz oryginalna. Rzeczy oryginalne. Mówię o fotelu, mówię o biurku i mówię o pięknym
kryształowym żyrandolu. To dotrwało do naszych czasów. Reszta to są rzeczy w podobnym stylu, rzeczy, które mogłyby tu być za czasów Paderewskiego, lecz były tu inne, podobne. To jest sypialnia, no bo każdy człowiek, nawet premier, musi coś zjadać mimo urzędowania, a po zjedzeniu warto się zdrzemnąć. Spałem kiedyś w tym apartamencie, nikogo nie przyjmowałem, na fortepianie również nie grałem. Petrow, bardzo zacna fortepianowa marka. Nie grałem, gdyż chętka gry na fortepianie przychodzi mi dopiero po 10 wieczór, a jednak to jest hotel, więc po 10 należy być cicho. Jeszcze jedna bardzo ciekawa rzecz. Spójrzcie na te meble. Co to jest? To są rózgi liktorskie, czyli rzecz, która nam się przez Mussoliniego kojarzy źle, chociaż jest to symbol władzy rzymskich cesarzy, więc gdyby odłączyć od tego Mussoliniego, to konotacja historyczna i całkiem pozytywna. Sala malinowa hotelu, sala bankietowa, bez wątpienia najsłynniejsza sala bankietowa w Polsce. Malinowa z powodu koloru obić, bankietowa, no więc pusta w tej chwili, gdyż stoły ustawia się wedle bankietowych zapotrzebowań. A teraz do historii przejdźmy. Wyjaśnijmy, dlaczego jest to najsłynniejsza sala bankietowa w Polsce. Gdyż to właśnie tutaj odbył się 3 lipca pamiętny bankiet wydany na cześć Józefa Piłsudskiego przez legionistów i jego towarzyszy broni z czasów epopei pierwszowojennej, legionowej. Musimy trochę cofnąć się w przeszłość. No, najpierw mamy śmierć prezydenta Narutowicza, zamordowanego przez Eligiusza Niewiadomskiego. I ową niezwykłą, wywołaną przez endecję histerię, że oto mniejszości narodowe wybrały nam prezydenta, który jest z gruntu obcy ciału naszego narodu. Wstrząśnięty tym faktem, Piłsudski 30 maja 23 roku składa rezygnację z wszystkich funkcji. Zrzeka się piastowania urzędu szefa sztabu generalnego Wojska Polskiego i wycofuje się do swej samotni w Sulejówku. To właśnie tutaj padają pamiętne słowa o Karle na krzywych nóżkach, który wypluwał w jego stronę swoją brudną duszę. To jest zapowiedź późniejszych wydarzeń. Zamachu majowego, procesu brzeskiego i paru innych rzeczy. To wszystko działo się tutaj. Jak opisuje to z wrodzoną sobie emfazą Sławoj Składkowski, zanim bankiet się rozpoczął, legioniści najpierw wprawnym okiem ocenili baterię win i wódek. Czy też są one godne nie tyle Piłsudskiego, bo on prawie nie pił, ale całej reszty towarzystwa. Były godne. Bankiet przeszedł do historii, ale nie z powodu kulinariów. Hotelowa Glorietta. Najpierw chciałbym rozwiać nędzne plotki, jakoby to właśnie stąd śpiewał dla licznie zebranej w dole publiczności Jan Kiepura. On śpiewał z Bristolu, ale był znacznie niżej, na balkonie. No tutaj, pomimo jego potężnego głosu, pewnie nikt by go nie usłyszał. Jak mówiłem, dzisiejszy program będzie o gastronomii warszawskiej, która nawiązuje do swoich dawnych tradycji. No, to miejsce jest częścią tej tradycji, ale mamy miejsca nowe, które do tejże tradycji nawiązują. I właśnie teraz podejmiemy taki rajdzik w głąb Warszawy, by się temu lepiej przyjrzeć. Ulica Mazowiecka. A w tej kamienicy przez całe lata mieściła się księgarnia Jakuba Mordkowicza.
czyli jednego z najbardziej zasłużonych wydawców dla naszej kultury. Ale mnie chodzi w tej chwili o budynek sąsiedni, czyli ulica Mazowiecka, liczba 10, jakby kiedyś powiedziano. Byłem tutaj po raz pierwszy, a mam na myśli lokal Kuźnia Smaku, na przełomie lat 90. i 2000. Wtedy w naszej gastronomii, która dźwigała się z postPRL-owskiej zapaści, obowiązywał syndrom wyjścia z zamkniętej klatki. No bo byliśmy zamknięci w PRL-u i siedzieliśmy w klatce, ale nawet jak się w tej klatce siedzi, to coś z tej klatki widać. I gastronomicy wtedy w Polsce chcieli pokazać przede wszystkim to, czego z tej klatki nie było widać, więc otwierano, zwłaszcza w Warszawie, masowo restauracje francuskie, chińskie, greckie, meksykańskie i jakie tam jeszcze. A jak na lekarstwo było miejsc, które podawały polskie jedzenie, a zwłaszcza takie nawiązujące do lokalności, do specyfiki miejsca. No i nie wiem, czy właśnie ów lokal, Kuźnia Smaku, nie był pierwszy albo nie był jednym z pierwszych, który nawiązywał do tradycji dawnej warszawskości. Cały czas działa. No więc nurze, idziemy. Spiritus movens z lokalu była pani Maria Iwaszkiewicz, córka Jarosława Iwaszkiewicza. Stąd też na ścianach mamy mnóstwo bibelotów, między innymi oryginalne jadłospisy z przyjęć w wiadomościach literackich, czy też z bankietów, które poeta i pisarz wydawał u siebie w swoim dworku, w stawisku. No ale to, co na ścianach, nie jest tak ważne, jak to, co na stole, bo jesteśmy w restauracji. W związku z tym poprosiłem o te same rzeczy, których już tu próbowałem. To było chyba w roku 2000. No więc coś, z czego lokal słynie. Zacznijmy od filiżanki z domowo kiszonym barszczem, który pamiętam jako potężny i ekstraktywny. Jemu towarzyszą maleńkie, delikatne, urocze pierożki z nadzieniem cielęcym. Są też baranie kołduny w rosole, ale ta rzecz jest delikatniejsza. Masło, trochę koperku i cieniutkie i sprężyste ciasto kryjące w sobie świetny, delikatny, cielęcy farsz. Barszcz się nie zmienił. To znaczy on się zmienia, bo przecież nie trzymają tutaj barszczu tego samego od roku 2000, ale cały czas jest tak samo dobry, jak go pamiętam. No kaka. To jest połówka do tego kopytka, które, spójrzcie, zostały podsmażone. Czyli ciasto musi być jędrne i sprężyste. Takowe jest. Do tego owoce, całe jabłko. Tak, to jest bardzo poważna rzecz, która może zagrozić kaczce robionej w Poznaniu. No, poznańska kaczka to jest, jak wiecie, kawał kaczki, chociaż nie z kopytkami najczęściej, lecz z pyzami, choć to się również mieści w kategorii wielkopolskiej, no bo to są po prostu szagówki, czyli takie kluski cięte wzdłuż. Chrupiąca, słodkawa, z zewnątrz jakby lekko miodowa. Ale to jest coś, co podczas mojej pierwszej wizyty tutaj zachwyciło mnie najbardziej, ponieważ jest to rzecz wywodząca się z tradycji polskiej, również rosyjskiej, w ogóle wschodnioeuropejskiej. Coś, co jest, kiedy dobrze to zrobić, absolutnie genialne. Przepraszam, muszę być tego bliżej. To jest mianowicie kisiel żurawinowy. Kisiel, no, jak zrobiony dobrze, to może być po prostu król deserów. Zimny, kwaśny, wspaniały, wspaniały. Gdyby nagle
można było zrobić odklik. I gdyby tutaj mógł się pojawić choćby i Jarosław Iwaszkiewicz, który poza wszystkim był wielkim górmą i gdyby spróbował tego, otarłby usta po skończonym posiłku i z ukontentowaniem powiedziałby oui. Aleja Jana Chrystiana Szucha. Nazwisko Szuch znają w Polsce wszyscy, ale nie za sprawą tego, kto to nazwisko nosił, tylko za sprawą zaszłości okupacyjnych. Otóż na Szucha miało swoją siedzibę Gestapo w czasie wojny. Tymczasem Jan Chrystian Szuch to był niemiecki ogrodnik, niezwykle zasłużony dla Warszawy, działający w czasach stanisławowskich. W każdym razie była to i przed wojną, i teraz bardzo reprezentacyjna ulico-aleja. No i działa tutaj bardzo reprezentatywny dla naszej opowieści lokal. Nazwisko Baczewski to legenda polskiego gorzelnictwa i nalewkarstwa, jak trzeba to powiedzieć poprawnie, która wydawało się, że będzie już tylko legendą, czyli czymś, co było i tego nie ma. No bo Baczewscy działali przed wojną, mieli swoją siedzibę główną w Lwowie, no ale potem przyszły Sowiety, wydawało się, że już rozdział jest całkowicie zamknięty. Ale kiedy Ukraina odzyskała niepodległość, po pewnym czasie właśnie w Lwowie otworzono restaurację Baczewskich. Nie przy rynku, tam gdzie Baczewscy mieli swoją kamienicę, ale dosłownie kawałek obok. A później otworzono filię Baczewskich tutaj właśnie w Warszawie przy Alei Szucha. I w jednym i w drugim miejscu byłem kilkukrotnie, tu w Warszawie znacznie częściej i to jest po prostu restauracja, która idealnie nawiązuje do przedwojennej, nie tylko warszawskiej, ale w ogóle kuchni całej Polski dwudziestolecia międzywojennego. No bo tak, tutaj mamy ślad rosyjski, ukraiński, no i wschodni, mianowicie śledź pod szubą. Szuba to jest ta sałatka na bazie gotowanych jarzyn. Ona się tym różni od naszej sałatki jarzynowej, że są w niej buraki. No więc to jest element wschodni. Tutaj element jak najbardziej warszawski. Wspominałem nazwisko Franza Fischera, czyli wielkiego smakosza, bon vivanta, człowieka, który nie pozostawił po sobie żadnego w zasadzie pisanego testimonium, żadnej spuścizny, ale był inspiracją dla wielu żyjących, nie tylko inspiracją stołową, choć najczęściej siedział przy stole, jadł i pił, bo był to opój wielki. No więc tak, zupa rakowa, jest tutaj na szczęście niewiele łazanek, żeby nie zaburzyć całości tej kompozycji. To jest woda nie do wypicia z cytryną, tylko do tego raka możemy się ręcznie dobrać i chodzi o to, by potem móc wypłukać dłonie. No a to jest ilustracja przed wojną, można by powiedzieć, wczasowa, górska z dwudziestolecia, bo mamy tu danie inspirowane wyraźnie huculszczyzną. Banosz, czyli mama łyga, gotowana w śmietanie, posypana bryndzą, do tego ozorki jagnięce. No i ponieważ jesteśmy u Baczewskiego, to można zamówić do tego coś ognistego, nie tylko pod postacią zwykłej, monopolowej, ale pod postacią nalewek. Zobaczcie, ciekły azot, który dymi, ale tutaj nie mamy niczego, czemu zmieniono stan skupienia, tylko mamy miejscowy zestaw nalewkowy, wytrawny. Moi drodzy, oto tyły budynku Teatru Wielkiego, a więc adres niezwykle prestiżowy. Kiedyś mieściło się tutaj Bistro de Paris, znanego i cenionego Michela Moron. Ale tego lokalu już nie ma. Teraz działa tutaj miejsce, które dość szybko wdarło się na listę bestsellerów warszawskich kulinariów. Mianowicie lokal Uwieniawy. No już sama nazwa wskazuje, że tematycznie przeniesiemy się w lata 30. XX wieku.
Popołudniami i wieczorami trudno tutaj wbić szpilkę, więc też wybraliśmy porę wcześniejszą, żeby nikomu nie przeszkadzać. U Wieniawy, no więc patronem tego miejsca jest Bolesław Wieniawa Długoszowski. Ułan, szwoleżer, adiutant marszałka, poeta. Pisano o nim przed wojną przeróżne fraszki, no na przykład błyskając szablą idzie piękny Bolek, wielbiciel Cezara i bożyszcze Polek. Cezar to nie chodzi w tym wypadku o rzymskiego Cezara, lecz o brandy tejże nazwy. No epoka z jednej strony cudowna, no bo świecące mundury szwoleżerów, szable. Z drugiej strony ta niezwykła tromtadracja, potem klęska wrześniowa i haniebna rejterada zaleszczycka, ale tutaj nawiązujemy tylko do rzeczy miłych z tamtego czasu, ponieważ to jest restauracja i zwłaszcza kuchnia z tamtych czasów niezwykle miło się kojarzy. No i też wspaniała maksyma autorstwa Wieniawy. Najlepsza jest wódka czysta, ani honoru, ani munduru nie plami. Moi drodzy, to jest taka kuchnia i taki serwis, że gdyby nagle, zgodnie ze swoim wierszem jednym, Wieniawa przyszedł na świat po raz drugi i znalazł się tutaj, czułby się u siebie jak w domu. Gdyby mi kazały wyroki ponure, na ziemi się meldować, by jeszcze raz żyć, chciałbym po dawnemu z mundurem wdziać skórę, tak jak dawniej, wojować, kochać się i pić. Bolesław Wieniawa Długoszowski. Wieniawa i niejaki major Szostak spoglądają na nas ze ściany i gdyby nagle tutaj się znaleźli, z pewnością nie byliby zdziwieni, lecz ukontentowani sposobem podawania niektórych dań. To jest uroczy, archaiczny, ale jakże elegancki i rzadko spotykany dziś sposób podawania dań, wykańczania ich na wózku, podawanie dań z wózka, który przyjeżdża do stolika. Jak tu wchodziłem, to pan już siekał tatara. No więc tak wygląda ręcznie przygotowywany i siekany tatar. Ta potrawa jest również wykańczana przy stoliku. A co to jest? To są cynaderki, czyli nereczki w sosie śmietanowo-czosnkowo-pietruszkowym. To jest najważniejsze przy cynaderkach, mianowicie test węchowy. Pachnie. Oznacza to, że nerki były dobrze oczyszczone. No i coś, co chyba cieszy mnie najbardziej i czego spróbuję, bo słuchajcie, no ja nie mogę tyle jeść, nawet gdybym to solennie popił tym, co honoru i munduru nie plami. A to jest rzecz dietetyczna. Tafelszpic albo też sztuka mięsa, jeśli wolimy polskie określenie, podawana po polsku właśnie, czyli jak mniemam z sosem chrzanowym, jeszcze chrzan świeżo starty, trochę buraczków właśnie, chrzan świeżo starty, jak rzadko u nas się to spotyka. Chrzan nie maltretowany octem, tylko świeżo starty, odrobina buraczków, fasolka szparagowa w zrumienionej w maśle bułce, no i do tego niezwykle delikatny rosół. Delikatny, ponieważ żeby tafelszpic był dobry, to mięso wrzuca się nie do zimnej wody, tak jak na rosół, lecz do wody gotującej się, żeby się od razu pory zamknęły, mięso pozostało soczyste i wówczas ten wywar jest leciutki. Moi drodzy, jak mówiłem, pora jeszcze nie jest najpóźniejsza, ale mam jeszcze dzisiaj swoje obowiązki, więc spożyję to, jak już się zarzekałem, nie w całości, a potem będę musiał się przebrać i dalej do dzieła. A na razie, spójrzcie, w zasadzie do tego nie jest potrzebny żaden nóż. Ja go tylko użyję, żeby przytrzymywać. Zobaczcie, to jest konsystencja marcepanu po prostu. To jest tak mięciutkie, jak moje serce, które jest miękkie niezwykle.
Moi drodzy, znowu hotel Bristol, czyli klamra dzisiejszego odcinka, ale tym razem restauracja Marconi. Oto jej szef, Kamil Jabłoński, ale zanim pogadamy, ja muszę mieć w przódy mały historyczny słowotoczek, no bo Marconi. Najbardziej znany Marconi to oczywiście Włoch, wynalazca radia, ale to nie o tego Marconiego chodzi. Chodzi mianowicie o Władysława Marconiego, architekta wybitnego, którego ta sala właśnie jest pewnego rodzaju opus vitae. W ogóle był projektantem całego hotelu. Kamilu, czy dobrze się gotuje w miejscach historycznych? Czy to przytłacza, czy to zobowiązuje, czy to dodaje energii? Na pewno jest to ciekawe doświadczenie, dodaje mnóstwo energii i jesteśmy dumni z tego, że jesteśmy w takim miejscu i jesteśmy w stanie robić takie rzeczy, jakie tutaj widzimy. No to opowiedzmy teraz trochę o rzeczach, które wy robicie, odrobinkę przeze mnie zainspirowani, bo mamy w menu co miesiąc zmieniającym się pewnego rodzaju przesłania tematyczne, podróże kulinarne, trochę z mojego poduszczenia, ale to konsultujemy wcześniej. No było już parę kierunków dość przyjemnych. Na pewno Belgia, pierwsza, z którą zaczęliśmy współpracę. Ciekawy kierunek, dosyć wydawałoby się, że ciężki, jednakże gdzieś ale to było było przyjemnie. zimą, ale to było zimą. I to był taki okres, gdzie był gdzieś tam sezon na mule, mogliśmy to wykorzystać, bardzo ciekawe. Następna podróż, Francja. Była Francja i zwłaszcza Lyon, czyli Paul Bocuse, ojciec wszystkich szefów. Był Wiedeń, a teraz mamy coś, co wydaje mi się w Polsce nie jest doceniane tak, jak powinno być, czyli Wielka Brytania, Anglia, kuchnia różnorodna tak naprawdę, z różnych kultur. Tak jak tutaj widzimy, od no to po kolei. Kary warzywnego z ciecierzycą, do tego mamy ryż basmati, łososia marynowanego w cytrusach, palona pomarańcza, kawior z łososia, klasyka, fish and chips, dorsz, ciasto piwne, tłuczony groszek, sos tatarski, frytki, także każdy zna. To Słodkości, sticky toffee pudding z lodami. bardzo lubię sticky toffee pudding. Wszystkim się kojarzy pudding z tym Christmas pudding, który jest ciężki, w wersji ortodoksyjnej na baranim łoju. Tymczasem to jest leciutkie, niezwykle modne danie, które łączy w sobie to, co teraz kochamy, bo jest to lekko słonawe, prawda? Tak, delikatnie Jest słonawe. ciągnące się, no sticky, wiadomo, toffee pudding. Tak jest. I tak jak widzimy, lody, które nam to I sery. pięknie się rozpuszczają. I sery. I sery brytyjskie, gdzieś tam Blue Stilton, cheddar. Moi drodzy, siła skojarzeń, fatalna w tym wypadku, no bo kuchnia brytyjska, jak powiedziałem, kojarzy się tak sobie. Tymczasem Wielka Brytania, kraj wielu kultur, jak byłeś łaskaw powiedzieć. No, mamy tu klasyczną propozycję, wydawałoby się typowo hinduską, ale to jest również propozycja brytyjska, bo wielka jest społeczność hinduska w Wielkiej Brytanii. No, pamiętacie, kto jest premierem Wielkiej Brytanii w tej chwili? Rishi Sunak, którego rodzice i dziadkowie mieszkali jeszcze w Indiach. Słynne danie chicken tikka masala w ogóle nie było wymyślone w Indiach, tylko przez właśnie społeczność już Brytyjczyków hinduskiego pochodzenia w Wielkiej Brytanii. Skoro Wielka Brytania, nie tylko Anglia, to łosoś. No, wspaniała ryba tam często dziko, w stanie dzikim łowiona. To jest propozycja plebejska, ale jakże cenna, no bo fish and chips, jeśli fish jest dobry, w Anglii to jest najczęściej haddock, czyli łupacz, ale może też być dorsz, tak. To jest ryba z doliny, ryba z rodziny dorszowatych, to jest dorsz. To jest dorsz, tak. Tu robimy na świeżym dorszu. Z proszkiem do pieczenia, żeby było chrupiące. Tak jest. Frytunie do tego. O sticky toffee puddingu już mówiliśmy, brytyjskie sery. Jeśli macie w towarzystwie zarozumiałego Francuza albo też niezwykle zarozumiałego Włocha, który rozprawia o wyższości wszystkiego, co francuskie albo też włoskie nad tym, co brytyjskie, wystarczy powiedzieć dwa słowa.
Mianowicie wystarczy powiedzieć Blue Stilton. Oni wtedy milkną, ponieważ zarówno gorgonzola, jak i wszystkie pleśniowe francuskie sery nie mają startu do Blue Stiltona. Ja mam rodzinę w Wielkiej Brytanii i czasami przysyłali mi przed Wielkanocą specjalną wersję Blue Stiltona, mianowicie taka kamionka i w niej Blue Stilton zatopiony w portwajnie, w Porto. I na to taka piecząteczka z wosku. To było tak dobre, to było tak dobre. Uwielbiam Blue Stiltona. Moi drodzy, no więc to w menu, ale jest jeszcze jedna niespodzianka. O niej za chwilę. Raz na jakiś czas odbywają się tutaj dodatkowe atrakcje, mianowicie biletowane kolacje w formie bufetu poświęcone akurat obowiązującemu tematycznemu menu. No więc dzisiaj mamy kolację brytyjską. Kolację najczęściej z moim skromnym udziałem. W środku tłum będzie też pani ambasador Zjednoczonego Królestwa, więc raczej nie będzie warunków, by skupiać się na tym wszystkim, co tam. Trochę dań już widzieliście. Powiem jeszcze tylko, że będą brytyjskie wina. To jest naprawdę niezwykła rzecz. Wina robione metodą szampańską w hrabstwie Surrey nie tylko mają dzisiaj jakość szampanów, ale będą też różne inne wina. Zresztą Brytyjczykom zawdzięczamy takie style winiarskie, które ogólnie określa się mianem fortified wine, czyli wina wzmacnianego. Sherry, Madera, to są właśnie pomysły brytyjskie, mimo że z Hiszpanii albo też Portugalii. Zatem, moi drodzy, no dzisiaj mieliśmy spacer nieco historyczny, ale zarazem jakże współczesny. Pamiętajcie, że to wszystko, co było, najczęściej ma jakieś przełożenie na nasz dzień codzienny, współczesny. Uszanowanie.